Piłka nożna, któż z nas jej nie kocha? Wszyscy oczywiście jesteśmy kadrą narodową, wszyscy trzymamy kciuki za Roberta Lewandowskiego spółkę, dlatego dzisiaj przedstawię Ci 10 najlepszych filmów o tematyce piłkarskiej. Będą to filmy różne, od tych, które piłkę nożną traktuje bardzo poważnie, aż po takie, które z przymrużeniem oka traktują ten temat. I kolejność na liście nie ma, naprawdę nie ma znaczenia. Czołowa trójka, oczywiście, że tak, to są najlepsze filmy, a pozostałe, gdyby zamienić 6 z 10, a 7 z 5, naprawdę nie ma to w ogóle najmniejszego znaczenia. Jeżeli kochasz takie dziesiątki, to pamiętaj o trylogii prawdziwego kinomaniaka. Po pierwsze łapka w górę, po drugie sub, po trzecie dzwonek z opcją wszystko, gdyż publikuję kilka razy w tygodniu, więc aby być na bieżąco, naduj dzwonek, a ja już przechodzę do dziesiątki. Shaolin Soccer, czyli kung fu, nie, a może piłka nożna? Nie. Połączenie piłki nożnej oraz kung fu w najlepszym wydaniu. Steven Chow pokazuje nam, że jak najbardziej mnisi z klasztoru Shaolin potrafią niejedną rzecz, a dodatkowo potrafią świetnie grać w piłkę. Jeżeli lubisz Matrixa, jeżeli lubisz filmy kung fu, to tutaj nie ma rzeczy niemożliwych. Ta drużyna pokonałaby każdego, naprawdę każdego. Barcelona, Bayern, Unia Tarnów, nikt by nie miał z nią szans, więc może niewiele to ma wspólnego z piłką sensu stricto, ale rzeczywiście jest to przyjemne widowisko, fajnie się ogląda, dobre kino i to jest oczywiście to, co tygryski lubią najbardziej. And taken to the extreme. Steven Chow. Shaolin Soccer. Mieszkająca w Londynie 18-letnia Jess to pochodząca z szykijskiej rodziny nastolatka, którą pasją jest piłka nożna. Oczywiście konserwatywni rodzice zabraniają jej uprawiania sportu, ale mimo to w tajemnicy przed nimi korzysta z okazji, żeby pokopać piłkę. No i oczywiście staje się coraz lepsza, coraz fajniejsza. Film Podkręć jak Beckham, bo oczywiście o tym filmie jest mowa, to powieść od zera do milionera, można by tak rzec. A dodatkowo jest to debiut, panie i panowie, jest to debiut Keiri Knightley, no w tym momencie już gwiazdy, wtedy jeszcze nie. Film, który pokazuje, że jak najbardziej trzeba marzyć, trzeba chcieć, a wszystko może się zdarzyć. W Polsce mamy z podwórka na stadion, a tutaj, proszę bardzo, Podkręć jak Beckham to nie tylko niesamowity film, ale również ogromne zaskoczenie finansowe, bo nikt nie spodziewał się, że ten film odniesie taki sukces, a dodatkowo w 2015 roku na deskach londyńskiego Phoenix Theatre została wystawiona wersja musicalowa. I want her to fight. And bend it like Beckham. This is where you spoil her. No, this is how it started with your niece. Ponoć najlepsze scenariusze pisze życie i tak jest przy okazji filmu United z 2011 roku. Otrzymujemy tutaj tragiczną i zarazem radosną historię dzieciaków Busby'ego i jest to wprost wymarzony materiał oczywiście na ściskający za gardło film. Dzieło w reżyserii Jamesa Stronga jak najbardziej staje na wysokości zadania i spełnia w nim pokładane nadzieje. Mamy tutaj prawdziwy rollercoaster emocji, może momentami aż za mocno, ale sama historia niejako zmusza twórców do tego, aby uderzyć w wysokie tony. W tym filmie mamy mnóstwo nieścisłości i uproszczeń fabularnych, ale tak naprawdę nie mają one pierwszoplanowego znaczenia. Liczy się, że efekt ogólny, a w tym przypadku United jest ze wszech miar znakomity. Wydaje się, że udanie i godnie uhonorowano ofiary tragedii w Monachium. Goal to film z cyklu Od zera do bohatera. Głównym bohaterem jest Santiago, ubogi mieszkaniec Los Angeles, niezwykle uzdolniony, ale oczywiście pozbawiony perspektyw na zrobienie kariery w świecie futbolu. I jak się można spodziewać, otrzymuje on niespodziewanie szansę na wyjechanie do Europy, ażeby poćwiczyć w klubie Newcastle United, bardzo znanym brytyjskim klubie. Ale jak to ma życie, często w zwyczaju coś próbuje storpedować plany. Oczywiście tym razem jest to ojciec twardo stąpający po ziemi mężczyzna, który nie wierzy, że jego syn może podbić angielskie boiska. Ogólnie historia skrojona jest tak, by inspirować, emocjonować i wzruszać. Ale tak, oczywiście, że tak, jest to kino, obok którego nie można przejść obojętnie, gdyż oprócz fajnej fabuły mamy jeszcze świetną, jak naprawdę świetną piłkę nożną. Goal. The dream begins. Niestety chuligani idą nieodzownie w parze z piłką nożną, dlatego nie mogło zabraknąć oczywiście filmu o chuligańskim obliczu futbolu. Hooligans, bo o tym filmie mowa, opowiada nam historię studenta dziennikarstwa, który wylatuje z Harvardu, niesłusznie oczywiście, i chce się odciąć od tej paskudnej sytuacji, dlatego wprowadza się na jakiś czas do domu siostry i jej męża. W Londynie ten z pozoru ułożony i inteligentny chłopak zostaje wciągnięty w grono ultrasów West Hamu United. W tym klubie obecnie gra m.in. Łukasz Fabiański. On się w tym wszystkim odnajduje, znajduje swoje drugie ja, wiadomo jak jest. Film tak naprawdę może niespecjalnie
był dobrze odbierany w 2005 roku, kiedy miał swoją premierę, ale teraz jak najbardziej dużo osób go docenia, widzi jego pozytywny wydźwięk i no, pamiętajmy, że piłka to nie tylko piękne zagrania, wielkie stadiony, to czasami tak samo i liga okręgowa, to tak samo czasami i chuligani i ten film to oczywiście, że tak, pozycja obowiązkowa. Bloody Karate Kid film based on his exploits. Film Przeklęta Liga opowiada nam historię menadżera, właściwie trenera piłkarskiego Briana Clough'a. Jest to jeden z najwybitniejszych, najbardziej błyskotliwych, a jednocześnie lubujący się w kontrowersjach szkoleniowców w historii nie tylko angielskiego futbolu, ale i ogólnie światowej piłki nożnej. Człowiek legenda, człowiek skandal i oczywiście człowiek triumf, tak można by określić tego dżentelmena, ale Przeklętą Ligę chłonie się z przyjemnością, nawet biorąc poprawkę na to, że scenariusz nie do końca odpowiada rzeczywistym wydarzeniom i rodzina Clough'a także bardzo potępiła twórców Przeklętej Ligi za to, że niespecjalnie trzymali się faktów, ale film to film, wiadomo, rządzi się swoimi prawami i Przeklęta Liga, oczywiście, że tak, jest to pozycja obowiązkowa. This fella talks too much. They say he's another Muhammad Ali. Now, Clough, I've had enough. Stop it. Are you gonna stop it? No, I'm going to fight him. Boisko Bezdomnych to ciekawy przykład, jak za sprawą historii o ludziach będących na życiowym zakręcie można zagwarantować widzom potężny zastrzyk optymizmu. Oczywiście dzieło Kasi Adamik rzeczywiście jest bardzo optymistyczne, dające nadzieję i w sumie taki jest też futbol. Jedyny sport drużynowy, gdzie totalny outsider może zagrozić potentatowi. Tytuł wskazuje, że tematem filmu jest bezdomność i to w jak najbardziej dosłownym sensie. Bohaterowie filmu, ludzie z różnych środowisk, były ksiądz, marynarz, górnik, minister, trener, a nawet były kosmonauta, spotykają się w podziemiach stołecznego dworca centralnego. Są ludźmi strzępami, wegetują w zakamarkach dworca, żywią się w przytułkach i w polowych kuchniach. Uciekają od rzeczywistości, a może to rzeczywistość odwróciła się od nich? Wycinek z gazety z informacją o piłkarskich mistrzostwach świata bezdomnych okazuje się nieoczekiwaną inspiracją. Trener, niespełniony piłkarz, którego karierę na samym początku przerwała kontuzja, organizuje spośród nich drużynę piłkarską. Wspólne treningi scalają zespół, pozwalają na nowo uwierzyć w swoją szansę. Marcin Dorciński świetny, Eryk Lubos, Bartłomiej Topa i Marek Kalita, a dodatkowo, oprócz tego, że jest to świetny film o piłce nożnej, jest to polski film, polskie podwórko. Tak, panie i panowie, to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Tak, to teraz możecie mówić do mnie, panie trenerze. Memory, Find, mecz ostatniej szansy, Vinnie Jones i wszystko jasne. Tak można brzec, gdyż Vinnie Jones za swoich zawodniczych czasów uosabiał futbol słusznie miniony, brutalny, wręcz chamski, daleki, bardzo daleki od profesjonalizmu, a jednak na swój sposób romantyczny. Ostatecznie można by odnieść wrażenie, że skoro taki gość jak Jones zdołał się wdrapać na najwyższy poziom, to tak naprawdę każdy ma szansę. Wystarczy minimum talentu, 200% determinacji. Jones swoim przykładem właśnie dowodzi, że piłka nożna nie jest grą dla elit, tylko grą dla ludu, dla każdego. Obraz w reżyserii Barry'ego Skolnika nawiązuje do paru innych filmów tego typu, przede wszystkim amerykańskiego Najdłuższego Yardu i tak naprawdę jest to dobra komedia w brytyjskim stylu. Twórcom udało się przemycić na ekran także pewne elementy dramatyczne, co sprawia, że nie mamy do czynienia z filmem tak naprawdę infantylnym. I nie czarujmy się, najlepszy film Vinniego Jonesa, który występując m.in. w Przekręcie albo w Porachunkach pokazał, że ma możliwości, może zagrać lepiej, ciekawiej, fajniej, ale David Kelly, Jason Statham, oczywiście, że tak i cała historia sprawia, że jak najbardziej ten film trzeba obejrzeć, trzeba znać, bo jest to kino zdecydowanie ciekawe. Jeżeli chodzi o film Ucieczka do zwycięstwa Johna Hustona, to można by rzec tylko tak. W obsadzie Sylvester Stallone, Michael Caine, Max von Sydow, Pele, Bobby Moore, Kazimierz Dejna. Czy więcej trzeba cokolwiek jeszcze powiedzieć na temat tego filmu? Można. Otóż fabuła opowiada nam o czasach wojennych, kiedy to, jak najbardziej, naziści stwierdzili, a może zrobimy mecz? Alianci kontra Niemcy i pokażemy, jacy to Niemcy są super świetni, rewelacyjni, a alianci to są po prostu szkoda czasu na nich. I
Jak najbardziej. Oczywiście, że tak. Pele pokazuje kunszt grania, Bobby Moore również. Kazimierz Dejna, który wtedy był graczem Manchesteru City, załapał się i dobrze, ponieważ to film w fajny sposób pokazuje nie tylko realia wojenne, z przymrużeniem oka oczywiście, ale kunszt, jak można na boisku fajnie operować piłką, jakie sztuczki magiczne, można by rzec, robił Pele. Oczywiście Michael Caine i sam sobie zdawał świetnie sprawę z tego, że jest za stary do tego filmu, ale obok takiego filmu nie mógł przejść obojętnie. Dlatego ucieczka do zwycięstwa to oczywiście, że tak, to jest zdecydowanie pozycja obowiązkowa. Now is the time for heroes. Victory. You've never seen anything like it. Jeżeli podoba Ci się ta dziesiątka, to pamiętaj, żeby udostępnić ją swoim znajomym właśnie teraz, a tutaj kilka filmów, które nie załapały się na listę, ale są to oczywiście, że tak, obrazy bardzo ważne i warte wspomnienia. Piłkarski poker. Oczywiście, że tak. To jest jedna z najlepszych komedii w historii polskiego kina i początkowo nosić miał tytuł Kocham piłkę. Poprzez pokazanie całego syfu panującego w świecie futbolu miał przedstawiać także syf w rozmaitych dziedzinach życia społecznego. Jak mówił sam reżyser, czyli Janusz Zaorski, chodziło o zobrazowanie degrangolady wszystkiego. Upadku obyczajów, brudne szatnie, a sędziowie, alkoholicy, przekupieni piłkarze itd., itd. W filmie mamy rewelacyjną obsadę, bo oprócz oczywiście Janusza Gajosa, Mariana Opani, Jana Englerta pojawia się Henryk Bista i jego słynne Pani nie i jeszcze długo nie. Mamy Edwarda Lindę Lubaszenko i całą masą, nawet młody Lubaszenko, Olaf oczywiście się również załapał. Film jest bardzo ciekawy. Twórca postanowił nie zadzierać z klubami piłki nożnej, więc wymyślił od podstaw całą ligę, mamy nowe nazwy, nowe kluby. Film oprócz tego, że jest rewelacyjną komedią, jest fajnym znakiem czasu, ma mnóstwo dobrych tekstów, chociażby ja jestem uczciwy. Zapłacili za 3-0? Będzie 3-0. Dobrą grę aktorską. To jest to po prostu kino, które tak, oglądamy i pojawia się banan na twarzy. Miała być druga część, fabuła miała się toczyć wśród elit UEFA, ale póki co Janusz Zaorski jeszcze na ten film się nie zdecydował. W każdym razie, jak najbardziej, Piłkarski poker to jest kino, które trzeba zobaczyć, bo Janusz Gajos w roli Laguny to jest czysta poezja. Marian Opania jako Bolo Łącznik, tak, jak najbardziej. Krótko mówiąc, Piłkarski poker to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Podziękuj panu, bo bym cię chyba zabił, ty I co myślisz o tej liście? Czy są jakieś filmy, które na nią nie trafiły, a powinny się znaleźć? I odwrotnie, czy są na tej liście filmy, które tutaj w ogóle nie powinny się znaleźć? Napisz mi o tym w komentarzu, a my przy okazji kolejnej listy widzimy się za czas jakiś i oczywiście do boju Polska!